Cześć! Kolejna część powrotu do znanych miejsc Szkocji, przez które w sumie zakochałam się w niej po uszy. Tym razem jedziemy w stronę Trzech Sióstr z Glencoe. Pierwszy raz przyjechałam. A to dlatego, że Szkocja za każdym razem wygląda inaczej. Czy to zachmurzone niebo, czy słoneczny dzień. Na każdym miejscu można się natknąć na piękne zakątki. Widok, w którym się absolutnie zakochałam rok temu. A teraz mogłam odkryć zupełnie nowe zakątki tego miejsca. Zobaczyć je z zupełnie innej perspektywy. Kiedyś wyjdę na Trzy Siostry. I znowu, tak jak w Nowy Rok, zmierzamy do miejscowości Glencoe na krótki odpoczynek i jedzonko, z widokami oczywiście. O, ale piękny zachód. I przekraczamy most, jadąc w stronę miejscowości Kinlochleven, czyli zupełnie nowy zakątek Szkocji przed nami do odkrycia. Tutaj jeszcze nie byłam. No i jak zwykle od samego początku jestem zachwycona.
Dojeżdżamy na punkt noclegowy i podziwiamy piękno symetrii. A po zachodzie słońca idziemy na spacer w blasku najjaśniejszej pełni, jaką kiedykolwiek widziałam. Mamy szczęście do pogody. Rano budzimy się z takimi widokami, więc tak można żyć. Właśnie za to kocham Szkocję, że można budzić się w takim otoczeniu. Albo rozłożyć krzesełko i po prostu się gapić. Piękne miejsce. Poza tym, gdzie w Szkocji nie jest pięknie, jak nie pada? Wszędzie jest pięknie. Zauważyliśmy też, że to jezioro ma chyba jakiś dostęp do morza, bo zachowało się dokładnie jak morze. Miało przypływy i odpływy. Łowcy widoczków. Gdzie się nie przejedzie, tam zachwycające piękno. Pobliski wodospad po prostu oczarował mnie. Czułam się jak we Władcy Pierścieni, w jakiejś tajemniczej krainie, gdzie słychać tylko szum strumienia i huk spadającej wody. Jest coś magicznego w wodospadach. Coś, co ożywia i wzywa moją duszę. Coś kojącego, a jednocześnie gwałtownego, dzikiego i niepowstrzymanego.
Po tej kontemplacji robimy kółeczko i wracamy z powrotem do Glencoe. Widoki przez nasz ulubiony telewizor mamy niesamowite. Czy my jesteśmy w Nowej Zelandii? Przepięknie. Zamarzyło się nam ognisko w dzikich ostępach Szkocji. Takie prawdziwe ognisko z kiełbaskami. Więc wracamy po Buccleuch et Yvemore. I skręcamy w stronę Glen Etive. Z każdym metrem odkrywam nowy zakątek Szkocji i po prostu mój zachwyt eksploduje. Naprawdę Szkocja przekracza dozwoloną ilość pięknych miejsc na metr kwadratowy. Może spotkamy jelenie, które widzieliśmy dzień wcześniej. Podobno to ich ulubiona dolina. Nic dziwnego, ja też byłam nią zachwycona. Nie? Zrobił to tak od niechcenia, wszystko to przed przeszkodą. No i mamy. Niesamowite.
oficjalne pożegnanie z przeszłością szkolną. Wszystko idzie do ognicha. I od razu mi ulżyło. Nowy etap rozpoczęty nad Loch Etiv. Nie ma odwrotu. Wybrałam Szkocję. Ale czy można żałować z takimi widokami? No raczej nie. Ognicho w Szkocji. Z naszym wielorybkiem. Totalne odludzie, głusza, dzicz, przepiękne widoki i ognisko. Czy można chcieć więcej? Myślę, że to jakiś punkt zwrotny. Czuję, że Loch Etiv zapadł mi głęboko w serce. O, jaki piękny jesteś! Piękny! Nie. Nie, bo patrzę tutaj. Nie. Całe stado! Z białą dupką. W kształcie serduszka. Tak naładowana, napełniona pięknem krajobrazu, natury, spotkań z dziką przyrodą, mogę wracać do Glasgow. Cudowny czas. Wyjazd w Highlandy zainspirował mnie do poszukania wiosny w zupełnie innym niż zazwyczaj miejscu. Zwiedzam Tollcross Park, bo Aleksandra Park już mam obczajony z góry na dół, wzdłuż i wszerz, a tu jeszcze nigdy nie byłam, ale jest bardzo niedaleko, więc idę na zwiedzanie.
przestało padać, więc jest idealnie. Ewidentnie nie można zawężać się do jednego miejsca spacerowego. A w Glasgow jest jeszcze tyle nowych miejsc do odkrycia. Co jest, szkocki przyjacielu? A? Co? Tam pod tymi rusztowaniami jest Alexander Park. Kwitnące krzewy zainspirowały mnie do stworzenia własnoręcznie bukietu na pewną specjalną okazję. A wszystko przez to, że czekała nas pod koniec lutego wizyta w Edynburgu. Szkockie Uluru. By wziąć ślub. Gdyby ktoś 1,5 roku temu powiedział mi, że wezmę ślub w Szkocji, to bym go wyśmiała. Ale tak działa Szkocja. Po prostu tu dzieje się magia na każdym kroku.
a później już tylko weselne świętowanie i zwiedzanie ze znajomymi. I rozmyślanie, bo za żadne skarby świata nie przewidziałabym, że przyjazd do Szkocji rok temu poskutkuje takimi zwrotami życiowymi. Szkocja przewróciła moje życie do góry nogami, a może właśnie je ułożyła, tylko w sposób, w jaki nigdy bym nie przypuszczała.